Żelazne zapasy, czyli konserwa domowa. Bardzo trwałe zapasy żywności, które można wykonać w puszce lub w słoiku. Pyszne mięso z galaretką, które zniesie trudy podróży i przechowywania. Zapraszam na film. Witajcie w mojej kuchni. Za oknem weekendowy poranek, słonko pięknie świeci i być może nawet dzisiejsze popołudnie spędzę na moim tarasie grillując, ale zanim do tego dojdzie, to muszę się zająć tym, co mam tutaj. Mam tu razem 5,5 kg, z czego 1 kg to jest boczek, a reszta to jest łopatka. I ja mam zamiar to zapuszkować. Nie, żeby było tam winne jakiemuś przestępstwu. Po prostu jest to początek pory ciepłej. Będę miał na pewno wiele różnych wypraw w teren, w które słoiki zabrać jest ciężko, bo są łatwo tłukące. A puszka, czy w plecak, czy gdzieś tam na dno bagażnika w samochodzie, zawsze dojedzie. Przeprowadzę na tym potrójną pasteryzację, więc nie będzie się bało to, co wykonam, co włożę do tej puszki, nie będzie się bało temperatury zewnętrznej i spokojnie wytrwa. Oczywiście, od razu odpowiadam na pytanie. Wszystko to możecie zrobić w słoiku. Nie ma z tym problemu. Macie słoiki, będzie na pewno taniej, bo puszka kosztuje, no i jeszcze zamykarkę do puszek mieć trzeba. Niemniej ja to wykonuję właśnie w puszkach ze względu na potrzebę, o której mówiłem. I teraz tak, żeby za dużo nie gadać. Jakąś część, powiedzmy trochę ponad kilogram tej łopatki zaraz pokroję w kostkę, wrzucę do piekarnika i opiekę. Nie upiekę, a opiekę. Chodzi o to, żeby powierzchnię mięska lekko skarmelizować i żeby ten smak potem do puszki przenieść. Resztę zmielę na pewno na 8, może też część na szarpaku, to jeszcze się zastanowię. Jak widzicie, przepis powstaje właśnie w tym momencie. Na pewno na 8 zmielę boczek. Przyprawa. W związku z tym, że to będzie potrójna pasteryzacja, sól możecie dać taką, jaką chcecie i jaką tam preferujecie, bo są różne poglądy na ten temat. Może to być sama sól zwykła, może być mieszanina soli zwykłej i peklującej, bądź sama sól peklująca. Wybór należy do Was. Dyskusji na ten temat tutaj wywoływać nie będziemy. 15 gramów na kilogram. Tak to wyliczyłem dla siebie. I to powinien być ten poziom słoności, ale można dać do 17 gramów, jak ktoś lubi bardziej słono. Smak, który chcę wprowadzić, to jest prażona, suszona skórka cebuli. Są 2 łyżeczki tutaj. Są kultury, w których się pieprzu praktycznie nie stosuje albo bardzo rzadko. I wtedy w tym miejscu pojawia się papryka. Praktyka to jest u mnie. I ja mam tutaj 2 czuwate łyżeczki ostrej papryki. I ona będzie stanowiła tą pikantność tej zawartości puszki. I do tego mam akcenty takie, które pięknie wytworzą tło, więc jest tutaj pół łyżeczki angielskiego ziela, pół łyżeczki gałki muszkatalowej i nawet jeszcze mniej, 1/3 łyżeczki kuminu. Pokroję, podpiekę, resztę zmielę, przyprawię. Jak mięsko ostygnie, to wszystko razem zmieszam, jeszcze raz wyrobię, będę pakował do puszek i resztę będę opowiadał w narracji, bo teraz szkoda czasu. Trzeba szybko pracować, żeby ten piękny dzień jeszcze do innych celów wykorzystać. Najpierw przygotuję część łopatki do pieczenia w piekarniku. Kroję to w taką kostkę 2-4 cm. Rozkładam cienką warstwą na blachę i wkładam do rozgrzanego piekarnika. Jego temperatura to 170-180 stopni. Te podpieczone kawałki mięsa znakomicie poprawią smak konserwy. Pozostałe mięso dzielę na kawałki pasujące do gardzieli maszynki, w której będę mielił. Boczek i większość łopatki mielę na oczku 8 mm.
a najładniejsze mięsko na oczku 13. Kończę opiekać, jak mięso w piekarniku wygląda tak. Wtedy zostawiam je do wystygnięcia, a gdy to nastąpi, wyciągam zmielone mięso z lodówki. Dorzucam podpieczone kawałki oraz przyprawy. Mieszam porządnie wszystkie składniki. Mam już przygotowane puszki, w które będę ładował mięso. Przygotowane znaczy się czyste i sprawdzone. Puszki nie powinny posiadać żadnych wad. Tego typu wgniecenie może skutkować nieszczelnym zamknięciem puszki. Przekładam mięso do puszek, tak by je jak najbardziej wypełnić. Można pomagać sobie ubijakiem. Poziom mięsa powinien być ze 2 mm niższy niż krawędź puszki. Po napełnieniu krawędź tę oczyszczam i przykładam pokrywkę. Tak postępuję ze wszystkimi. Uzyskałem 21 puszek. Kolejny etap to ich zamykanie, ale najpierw wszystkie dokładnie przetrę ręcznikiem papierowym. Zamykarkę mam w jednym z piwniczych pomieszczeń, więc tam schodzę. Pokażę z kilku perspektyw, jak wygląda zamykanie puszek. Używając maszyny elektrycznej, to idzie naprawdę szybko. Kolejny etap to potrójna pasteryzacja. Dzisiaj wykonuję pierwszą. Woda w warniku musi mieć temperaturę w zakresie 80-85 stopni i bardzo ważne, wszystkie puszki muszą być czyste. W razie potrzeby trzeba je normalnie wymyć. Wkładam puszki do gorącej wody, ale takie ustawiam, by były przesunięte względem siebie. Czystość puszek jest kluczowa, bo teraz w gorącej wodzie można zaobserwować, czy puszki są szczelne. Jeżeli czysta woda zmieni się w rosół, to znak, że któraś z puszek jest nieszczelna. Dlatego puszki muszą być czyste przed włożeniem do gorącej wody. Dzisiaj w tej temperaturze będę trzymał moje 300-gramowe puszki przez 90 minut. W połowie procesu sprawdzam. Jak widać, woda jest czysta, więc wszystko szczelne. Gdy upłynie wymagany czas, wyjmuję gorące puszki, a następnie przenoszę je do zlewozmywaka wypełnionego zimną wodą. Takie hartowanie po pierwszej i po drugiej pasteryzacji jest wskazane. Dzień następny i kolejna pasteryzacja, tym razem czas to 60 minut. Po wyjęciu oczywiście także hartowanie w zimnej wodzie. Trzeciego dnia ostatnia pasteryzacja, temperatura wciąż ta sama, 80-85 stopni. Ostatni etap to czas nie mniej niż 40 minut, ale ja będę trzymał godzinę. Potrójna pasteryzacja, czyli tyntalizacja, jest zakończona. Po trzecim etapie można hartować, ale nie jest to niezbędne. Puszki oznaczam i znoszę do piwnicy, gdzie będą czekały, aż zaistnieje potrzeba ich wykorzystania. Ale jedną oczywiście muszę spróbować.
Nie mogę się powstrzymać przed podjadaniem. Ładny kawałek mięsa z galaretką. Ależ to smakuje. Bardzo dobre. I jeszcze ta galaretka. Nie mogę się powstrzymać i się bardzo brzydko przed kamerą zachowuję. Tak to wygląda. Wykonana w puszeczce konserwa domowa. Można sobie ją modyfikować, jeżeli chodzi o poziom słoności czy o poziom przypraw. Dla mnie taka jest ok, ale każdy może mieć własny gust. Ja to wykonałem w puszce, ponieważ tą porcję będę chciał zabierać w teren na różnego rodzaju wyprawy, gdzie to wrzucę do bagażnika, wrzucę do plecaka i się nie boję, że cokolwiek się z tym stać może, bo to się nie zniszczy. Ale oczywiście można to samo wykonać w słoiku i może to być słoikówka, tylko wtedy raczej w tych słoikach, które mają równe ścianki, żeby nie było tego załamania, bo wtedy będzie łatwiej wyjąć, tak jak ja to z puszki w tej chwili wyjąłem. Ale nawet gdyby to był ten słoik zwykły, który ma szyjkę zwężaną, to można po prostu nożykiem wycinać po plasterku i na kanapki nakładać. Można to wykonać jako pasteryzowane i trzymać w lodówce. Można to wykonać jako tyndalizowane. I wtedy można trzymać to poza lodówką tygodnie, miesiące, a nawet lata. W puszce bez problemu, w słoiku, jeżeli macie wykonane po tyndalizacji, to też może stać w temperaturach pokojowych bądź bliskich, tylko nie wystawiać tego na bezpośrednie działanie światła słonecznego, więc raczej mroki piwnicy, wtedy też dłużej wytrwa. Jeżeli ktoś ma sterylizator, oczywiście może sterylizować. Jeżeli ktoś przypadkiem nie wie, co to są te słowa, które przed chwileczką wymieniłem, chociaż mi trudno w to uwierzyć, skoro do tej pory filmu dotrwałeś i oglądasz, czy dotrwałaś i oglądasz. Ale tu jest link do filmu, który mówi o tym, co to jest pasteryzacja, tyndalizacja, sterylizacja i czym się różni, więc można się doinformować. Sterylizacja to wiadomo tylko jeden proces, krótszy czas, a taki sam efekt, ale przy sterylizacji może być problem z galaretką, ponieważ wszelkie żelatyny, które są w mięsie, wszelkie związki, które by tworzyły w galaretkę powyżej 85 stopni, one się degradują i ta galaretka jest słabsza albo nie ma jej wcale. Przy procesie potrójnej pasteryzacji, czyli tyndalizacji, ten problem omijamy. Bardzo smaczne, bardzo dobre. Zachęcam Was do spróbowania jako zapasy bieżące na wyprawę, tak jak ja, jako zapasy żelazne po to, żeby mieć na wszelki wypadek, bądź jako zapasy takie na nieprzewidziane, bardzo ciężkie okoliczności, bardzo ciężkie czasy, ponieważ tyndalizowane czy sterylizowane przetwory wytrzymają naprawdę, naprawdę bardzo długo. Żegnam się z Wami. Nie żegnam, mówię do widzenia w następnym odcinku, na który zapraszam. Poproszę o łapki w górę, komentarze, Wasze pomysły na takie konserwy, jakie robicie słoikówki, dajcie znać, pochwalcie się. Wymieńcie się doświadczeniami, czy ze mną, czy z innymi widzami. Serdecznie do tego zachęcam. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Ślinka mi tak cieknie, że aż mi ciężko przełykać. Więc zanim zrobię zdjęcie i zanim to przyłożę na jakąś inną deseczkę, to jeszcze coś zjemy.
Chcesz więcej filmów o mięsie w słoiku lub w puszce? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.